Witam proszę Państwa. Dzisiaj nowa odsłona Karoliny. Jadę mini truckiem. Nie bójcie się, na ten truck nie trzeba mieć specjalnego prawa jazdy. Takie, które mamy na samochód, jest wystarczające. Jedziemy do sklepu zwanego Sam's Club. To jest bardzo podobny sklep jak w Polsce Makro, wydaje mi się. Tak jak już Wam mówiłam wcześniej, są tutaj też różne sklepy jak Casco. I właśnie tam można kupować rzeczy, które są w ogromnych ilościach. Palety, po prostu możesz sobie kupić mleko, nie mleko, jakieś proszki do prania, ubrania, jedzenie, mrożonki, no wszystko po prostu. Więc dzisiaj jedziemy po dosyć duże objętościowo, ilościowo, gabarytowo produkty i jadę pierwszy raz takim truckiem. I wiecie co? Najlepsze jest tutaj, że biegi są bardzo podobne jak w takich, wiecie, ręcznych samochodach. Albo nawet w traktorze, może nie w ręcznych, bo tutaj nie mamy biegu. Bieg mamy tutaj i można tutaj zmieniać, wiecie, że parking, cofanie, jazda do przodu i jest jedynka, dwójka, trójka nawet, ale tego nie używam. No więc jedziemy! Proszę bardzo, okolice. Tutaj można zobaczyć, jak to wygląda. Ulice amerykańskie, bardzo łatwa jazda. Powiem Wam, bardzo łatwa. Tutaj babcie, które mają szczerze 100 lat, jeżdżą samochodami. Po prostu macie stop, zatrzymujecie, hamulec, naciskacie, bum. Światła, wszystko, no perfekcyjnie. O tutaj widzicie? Mamy nawet Jewel Asco, Burlington, ale to na pewno Was zabiorę do tych sklepów. Mamy takie małe plazy, gdzie tam są takie właśnie różne sklepiki. No bardzo to jest ciekawe. KFC, proszę bardzo, amerykańskie KFC po drodze. Walgreens to jest apteka, gdzie możecie właśnie, ona jest czynna 24 godziny na dobę. To jest taka dosyć ogromna apteka. Jiffy Lube mamy naprzeciwko. Jiffy Lube to jest miejsce, gdzie ludzie, jeśli nie jadą do Toyoty serwisu, czy Hondy, czy Tesli, no obojętnie jakiego, to właśnie jadą do Jiffy Lube, żeby zmienić olej, sprawdzić opony, takie różne pierdółki. Zakończyliśmy właśnie, kiedy mówiłam o Jiffy Lube i tych pierdółkach tak zwanych, a tutaj sobie chodzę teraz wokół takiego jeziorka. Tak to wygląda. Mamy parking. I wiecie co? Usiądę sobie tutaj z tyłu, fajnie. Będziemy mieli takie tło na jeziorko. Trochę chciałabym z Wami pogadać. Kurczę, wiecie co? No wstawiłam już 3 filmiki. Tak? 3? 3, tak. Ostatni był z Ikei, więc zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie widział. I wiecie co? No fajnie. Jestem taka podekscytowana, żeby robić ten YouTube. No nie wiem. Wydaje mi się, że to zaczyna być moją pasją, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tak jak mówię, jestem naprawdę podekscytowana. Bardzo. Co więcej, co dzisiaj jeszcze będziemy robić? Jedziemy znowu do Ikei, ale nie będzie już filmiku z Ikei, bo musimy tam załatwić pewną sprawę w Ikei, więc pojedziemy. I potem pewnie coś zjemy, więc może Wam pokażę z jakiejś restauracji jedzonko, gdzie tam sobie pójdziemy. Wieczorkiem planuję pojechać do kościoła, więc może jeszcze się odezwę właśnie z samochodu. Co więcej? No nie wiem co tu mówić. Kurczę, to nie jest takie łatwe, jak się by wydawało. Musicie mnie pytać, o jakie filmiki byście chcieli, jakiej tematyce. Ja mam tyle pomysłów, powiem Wam szczerze, że to jest szok. Nawet jak teraz jechaliśmy samochodem właśnie, tym truckiem, to jak widziałam te sklepy wszystkie, czyli Jewel był po drodze, czyli to jest taki spożywczak, typowy spożywczak. Burlington to jest coś właśnie jak TK Maxx w Polsce, tak samo. Czy nawet stacja benzynowa, jakbyście chcieli, to możemy któregoś dnia podjechać na stację i pokażę Wam, co tam mają tutaj na tych stacjach, jak to wygląda, jak się tankuje samochód. Poza tym Walgreens, apteka, jak wygląda tutaj apteka. W aptece możecie też kupić wszystko, oprócz leków, również produkty spożywcze, takiej nagłej potrzeby, chleb,
mleko, masło, cukier, no wszystko, nawet alkohol mają. To jest no crazy, ale mają. To jest apteka. Możemy pojechać, jejku, ten Target mój, o którym wczoraj mówiłam, bardzo go lubię. Mają bardzo fajne tam dekoracje, takie też sezonowe, poza tym takie do łazienek rzeczy, do domu, no takie bardzo taka lepsza jakość. Mają nawet takie designerskie, nie wiem, też będę mogła Wam nawet podlinkować, albo opowiem Wam kiedyś o Studio Magii, to się nazywa. Oni mieli swój program na Netflixie, nawet mają chyba, gdzie jeżdżą do domów różnych ludzi i robią taką metamorfozę. No fajni, bardzo fajni. To ona ma swoją linię właśnie w Targecie. Ona się nazywa She chyba? Chyba tak, ale nie pamiętam. Zabijcie mnie, ale nie wiem. Więc Target jest bardzo fajny. Możemy sobie pójść do Targetu. Walmart też jest spoko, kupujemy tam takie rzeczy bardziej, wiecie, jakiś płyn do prania, proszki, ale tak samo mają owoce, warzywa, no wszystko, też sezonowe ciuchy, kosmetyki, no wszystko, więc to jest Walmart. Mamy Aldi w Ameryce. Może mogłabym też zabrać Was do Aldi, to byśmy porównali. Jak oglądam moje takie dziewczyny, które mieszkają w Anglii na przykład, bardzo lubiłam, jak chodziły właśnie do Aldi i pokazywały rzeczy z Aldi. Niemiecki Aldi, ale w Polsce, czy w Anglii, czy tu wydaje mi się, że rzeczy są totalnie różne, bo te, które ona pokazuje, a oglądam bardzo i już polecam Aga M Everyday, chyba tak się nazywa. No super, kocham tą rodzinkę, oni są tacy cute, przenieśli się właśnie do Polski, więc no życzę im, żeby im jak najlepiej było w tej Polsce. Ale fajnie, bardzo lubiłam ten Aldi. No i tutaj też lubię Aldi. Też lubię, mają bardzo dobre owoce. To muszę przyznać, że maliny czy truskawki bardzo dobre, bardzo mi smakują od nich. Więc możemy pójść do Aldi, możemy pójść do tych wszystkich sklepów właśnie w stylu TK Maxxa, czyli mamy TJ Maxx, Burlington, Marshalls, Ross. Bardziej do domu rzeczy to jest Home Goods. Mamy Hobby Lobby też. Dodatkowo możemy pójść do budowlańców, czyli Home Depot, Lowe's, Menards. To by było fajne. Myślę też o gotowaniu, wiecie? Naprawdę myślę o gotowaniu, bo bardzo lubię gotować. Bardzo lubię, nie mam tylko czasu za bardzo na te gotowanie takie, wiecie. Teraz mam więcej czasu, więc gotuję. Dzisiaj akurat na śniadanko już mogę dać Wam polecajkę, bo jedliśmy mój hit, czyli na patelni wlewam oliwę z oliwek, podsmażam szpinak, do tego wbijam jajka, posypuję serem feta, przykrywam pokrywką i tak wiecie, tak na malutkim ogniu ten omlet się robi, przepyszny. I ja teraz mam obsesję na punkcie tostów z chleba, no kupuję tutaj taki, mamy fajną piekarnię, też mogę Wam tam zabrać. I to jest polska piekarnia, gdzie mają naprawdę pyszny chleb na zakwasie, więc taka kromeczka chleba stostowanego, na to hummus, no i niezdrowy oczywiście według niektórych, ale dobra, guilty pleasure, ketchup, bardzo to lubię, pomidorki koktajlowe i awokado. I to było właśnie nasze śniadanko, przepyszne. Kurczę, już mi się zaczyna jeść chcieć, wow. Ale wiecie co, mamy godzinę 2 już po południu. Nie wiem, czy wolicie, żebym mówiła 2 p.m., 2 p.m., tak jak u nas, czy bardziej po polsku, 14. Nie wiem, no dajcie mi znać w razie czego, ale tak, no 2 p.m. Więc mamy tą godzinkę, no fajnie, fajnie. I coś jeszcze trzeba będzie pomyśleć na obiad. Ale wiecie, robiłam wczoraj, kiedy ja robiłam, czy przedwczoraj? Wczoraj. Robiłam leczo warzywne z kiełbaską. Kupiłam sobie taką fajną kiełbaskę z cielęcinki, bo nie przepadam za wieprzową, nie jadamy wieprzowego za bardzo. I podsmażyłam ją z boczkiem. Do tego wrzuciłam dużo papryki, pomidorków, cukinię. Miałam pieczarki, ale już były, wiecie, już one były nieświeże, więc wywaliłam, nie chciałam ryzykować. I zalałam to pasatą pomidorową i tak na malutkim ogniu to się tak, wiecie, dusiło, no przepyszne. I ugotowałam ryż i my bardzo lubimy, to jest może dla niektórych coś crazy, ale my bardzo lubimy jeść takie dania, właśnie takie leczo, czy coś nawet z kapustą, z ryżem i z jogurtem naturalnym.
No, spróbujcie, jak nie próbowaliście, bo to jest bardzo dobre, a jogurt to naturalny probiotyk. Zamiast brać tych tabletek, tych, wiecie, tych suplementów, naturalnie starajcie się jeść, bo powiem Wam, że któregoś dnia na pewno nagram film o tej mojej chorobie, o której mówię praktycznie w każdym vlogu, no przepraszam z góry za to, ale jak rozmawiam naprawdę z dużą ilością lekarzy, to ostatnio rozmawiałam z taką panią, która specjalizuje się w chorobach bakteryjnych krwi, to ona mi mówiła, że te suplementy to jest... Zaleciła mi, wiecie, każdy człowiek jest inny, ja mówię o swoim przykładzie i tym, z kim ja tutaj rozmawiam, to zaleciła mi tylko zażywanie witaminy D. Naprawdę tylko. Resztę powiedziała, że ludzie nie doceniają, że te kompanie zabijają się cenowo, nie wiem, wyglądowo, te pudełka, to wszystko i tylko, żeby tym ludziom te leki wciskać, a tak naprawdę z jedzeniem trzeba to brać. No wiecie, no co Wam da, jeśli Wy się najecie leków, a będziecie jeść na przykład niezdrowo, albo będziecie nie jeść w ogóle i te leki, no jak one mogą w ogóle przejść przez ten organizm? Wiecie, dla mnie to, ja do nikogo nic nie mam, każdy żywi się jak uważa, suplementuje co uważa, ja mówię tylko o sobie, więc tak jak mówię, ta pani doktor zaleciła mi witaminę D, a co do probiotyków mówi jogurty, kapusta kiszona, ogórki kiszone i kombucha. Ten, wiecie, napój taki kombucha, ale trzeba patrzeć na skład, żeby był naprawdę jak najbardziej naturalny i nie tylko jesień, zima, naprawdę nie tylko jesień, zima, tylko cały rok. Cały rok. Tak jak oglądam kanały kosmetyczne i nakładanie SPF-u cały rok, czy w domu, czy nie w domu, wszędzie, to tak samo z probiotykami i witaminką D. Teraz akurat u nas jest troszkę zachmurzone, ale zobaczcie, no czy nie jest pięknie? To jest przecudownie. Jeziorko, ja kocham takie klimaty, kocham naturę, jeziorko, no wszystko, pięknie jest. Więc tak, proszę Państwa, to by było na tyle chyba z moich dzisiejszych pogawędek. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten początek. To jest mój, wiecie, totalnie początek na YouTube, naprawdę początek, ale tak jak mówię, traktuję to jako taki mój pamiętnik. Jak wrócę do tego za te 10 lat, 15, 20, nie wiem, na pewno za te lata, to już YouTube nie będzie istniał, tak jak, nie wiem, nasza klasa już nie istnieje. Więc no, to będzie ciekawe, wiecie? Co za 10 lat? Jaka platforma, nie wiem, będzie miała globalizację światową za 10 lat? Jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy. Ale trzeba brać życie takim, jakim jest. Naprawdę. Korzystajcie z życia. Cieszcie się życiem. Naprawdę. Każdą chwilą. Bo to życie i tak minie. Widzicie? Jest rano, jest wieczór. Idziemy spać, wstajemy. Już niedziela, już jutro poniedziałek. I bum, bum, bum. Dopiero co był... Jejku, dopiero co był lipiec, już mamy wrzesień, końcówka, który dzisiaj jest? 24 września, już zaraz październik, listopad, grudzień, jejku, cieszę się, czy też się cieszycie? Już święta za pasem, zaraz, jejku, będziemy gotować razem. W ogóle myślę, że będę nagrywać, no wiecie, ja już nagrywam codziennie, staram się, dopóki, wiecie, mam motywację, staram się nagrywać codziennie. I będę to robić. Będę się starała zrobić vlogtobera i tak jak Wam mówiłam, będę się starała zabrać Was do różnych miejsc. Naprawdę, pokazać Wam, jak to tutaj wygląda, jak to moje życie tutaj wygląda. No i naprawdę cieszę się, bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Więc dla wszystkich życzę miłego tygodnia, miłego poniedziałku. Wstajemy, działamy, do roboty, zarabiamy, wydajemy i... To by było na tyle na dzisiaj, moi drodzy, więc trzymajcie się, miłego tygodnia, miłego, nie wiem, weekendu jeszcze, no nie wiem, czego tam sobie życzycie. Buziaczki, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i do jutra. Bye!